Jest 7 rano, więc trochę wcześniej niż ostatnio, ale przynajmniej świat lepiej wygląda w promieniach porannego słońca. Wszystko jest ładniejsze trochę. Dzisiaj druga część zabiegu umieszczania złotych znaczników w płucach Bloni. W zeszłym tygodniu było lewe płuco, dzisiaj będzie prawe. Nie muszę już tłumaczyć, na czym zabieg polega. Jeśli chcecie dokładnie się dowiedzieć, to zapraszam na poprzedni odcinek. Po zamieszaniu, jakiego narobiliśmy ostatnim filmem, wiele osób w komentarzach sugeruje, że być może powinniśmy się leczyć w Polsce, czy też gdzieś tam indziej w Europie i w ten sposób podejść do tematu. Być może byłyby to mniejsze koszty, wliczone więcej usług zdrowotnych, medycznych w podstawowe świadczenia socjalne itd., itd. Dlaczego się obniżasz, aparacie? Więc zamiast odpowiadać każdemu z osobna w komentarzach, chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami na ten temat i przedstawić nasz punkt widzenia na tą sprawę i odpowiedzieć, dlaczego na razie, na chwilę obecną, nie będziemy się leczyć w Polsce ani nigdzie indziej w Europie. Oh, I see. Normally the atmosphere is soaking up a lot of stuff. Yeah. So those cosmic rays just zip right. Wow. I didn't know that. That's good to know. So no Colorado in the future? Oh no, I still want to go to Colorado. You would even risk skin cancer? I will just put on some nice suntan lotion and be fine. And that's gonna Suntan lotion. protect you? Okay. He just told me a lot of cool places to go visit next time we go. Oh really? In Colorado? Are you from Colorado? Yes, sir. That's Clear Creek, and that's what goes right next to the Coors Brewery. Clear Creek. This was the town jail. So It's do like your one parents room, still this live one there? room little thing. They had my parents are getting elderly. The nurse dude was from Colorado, so of course we had to talk about it because it's our favorite state to move to, and one day we will, but with a lot of sunscreen on ourselves because the radiation from the sun or whatever, the cosmic radiation may cause skin cancer in Colorado. It's a new fact. You ready for round 2? I took all these notes. They said it was only going to take about a half hour this time. Why so short? How come it's shorter than last time? Maybe this lung is easier, I don't know. Więc z pierwszego takiego bardzo prozaicznego i zwykłego powodu po prostu nasze życie jest tutaj. Mieszkamy tutaj w Stanach i tutaj żyjemy i tutaj staramy się nadal pracować i wszystko jest możliwe oczywiście. Nie odrzucam takiej ewentualności, że jeśli sytuacja zrobi się na tyle podbramkowa, że faktycznie nie będziemy mieli wyjścia, to na pewno da się przenieść do Europy, do Polski i leczyć się gdzie indziej. Ale dopóki są szanse na leczenie tutaj, to po prostu nie chcemy robić takich drastycznych zmian. Your chart on the way out? Okay, bye. Bye. Oh, I feel like I'm on a parade float or something. Do you want to follow us out? Okay. Why wouldn't we get treatment for you in Poland? Because, number one, I cannot leave my daughter. That's how I feel about it. And a lot of people were asking why can't she go with us to Poland? Because she can't leave her father. She has a great father, and I wouldn't want to separate her from either of us. But, not only that, it sounds very difficult to go through the whole process of getting insurance there, of getting your citizenship enacted so that you could get insurance, and then I could then get insurance. And also, it sounds like some of these drugs and whatever else I might need would be more out-of-pocket expenses, and
I can't even imagine the adding on to reestablishing a new life and an entirely new country on top of all of the other stuff that you're going through with cancer now, so that you can get all of, I mean, we can barely keep track of what we have to do now in the United States, much less go somewhere else and start completely over again. We've talked about moving to a different state and it seems overwhelming, so moving to a whole different country seems impossible. And I have stage 4 cancer. Who knows how long I would live? I mean, it could be 20 years, it could be 1 year, and I want to spend that time with my daughter. I don't want to spend that time far from her. And also, apart from all that, what would you do, like, work-wise? I don't know. Like, we are struggling to establish our business now so that we can transition out of weddings, which are a dying market. So going to a whole new country, I don't know what we would do. We would have to start a whole new business there as well, and I don't even know how starting a business in Poland would be. I mean, that is even not the most pressing issue, but can you imagine, like, communicating in Poland through me all the time? Like, you can't really speak to people whenever you want to? That would be pretty limiting, wouldn't it? I mean, there's a lot of reasons, but for me primarily, the number one that I can't even get past is leaving Sheridan. And I wouldn't even move to another state. So much less, I mean, there are states here, like, isn't it Maine or somewhere that offers free health care? But then, what if I only have 1 year left and I left Sheridan? It's not worth it to me. Tak, w ogóle to jest teraz dzień po zabiegu, czyli wszystko się udało. Nie widzieliśmy tym razem zdjęcia rentgenowskiego, ale powiedziano nam, że następne 4 złote znaczniki są w prawym płucu broni w tej chwili, więc jeszcze trochę wzrosła jej wartość. Akcja i to jej komentarz przed chwilą jest nagrywany w Irvington, New York, w mieście Irvington w Nowym Jorku. I dlaczego tutaj się broni dzisiaj znalazła i ja, będzie wyjaśnione niedługo, więc musicie na to jeszcze trochę poczekać. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a na pewno wszystko pójdzie dobrze, to nadchodzi bardzo znaczący pod względem We Are Going Somewhere film, bardzo ciekawy film, niedługo już, więc tyle zapowiedzi, nic więcej nie będę na razie zdradzał, a ja w tej chwili będę wracał do domu i to jest też ciekawa sytuacja, ponieważ mam stąd mniej więcej 3 godziny jazdy. No, przesadziłem. 2,54 minuty. Ja to zawsze oczywiście wszystko porównuję do naszego kraju ojczystego, gdzie powiedzmy sobie szczerze, 3-godzinna jazda to pozwala człowiekowi pokryć 1/3 kraju, spory kawałek kraju. To tak mniej więcej jak jazda między Katowicami a Warszawą, powiedzmy, czyli taka dosyć spora odległość jak na polskie warunki. I kiedyś może się kanapki pakowało i ciepłą herbatę albo kawę w termosie na taką wyprawę. Teraz to chyba już jest trochę inaczej, bo co kawałek drogi jest jakaś tam stacja benzynowa z zakąskami, tudzież inne zajazdy, gdzie można się zatrzymać i coś wrzucić na ruszt. A autobus sobie przejechał. Na warunki amerykańskie to jest po prostu powrót do domu. To jest powrót do domu z odwiezienia żony do znajomych. Ponownie na ten temat będzie dalej za kilka tygodni. I dzisiaj czeka mnie właśnie ta droga. Zaletą mieszkania w tych okolicach tutaj jest na przykład to, że można sobie w drodze powrotnej do domu przejechać przez Nowy Jork. A Nowy Jork zawsze jest imponujący, a szczególnie w nocy. Szczególnie jak się wyjedzie na przykład przez Lincoln Tunnel i po drugiej stronie tunelu od razu znajduje się takie miasteczko w New Jersey, które nazywa się Weehawken, gdzie właśnie sobie w tej chwili stoję i przede mną rozpościera się taki widok.
all out of lungs though, so this will probably be the last time.